Nadchodzi rekonstrukcja energetyczna rządu. Nowe sankcje unijne pogłębią implozję naftową i zabiją gazociągi Rosji. USA rzucają wyzwanie Chinom w sektorze metali ziem rzadkich. Jest 18 lipca 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy od informacji dnia. Nowe sankcje unijne nadchodzą i biją w interesy energetyczne Rosji. Przełamanie impasu w sprawie nowych sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji może pogłębić implozję naftową oraz uśmiercić gazociągi omijające Polskę i jej region. Ambasadorowie unijni spotkają się 18 lipca, by przyjąć 18 pakiet sankcji wobec Rosji. Zawierają obniżkę ceny maksymalnej dostaw ropy rosyjskiej oraz zakaz transakcji z udziałem gazociągów Nord Stream 1 oraz 2. Przełom w sprawie nowych sankcji unijnych przeciwko Rosji ma być możliwy dzięki daleko idącym koncesjom na rzecz państw takich jak Malta oraz Słowacja. Malta, która w przeszłości sprzeciwiała się cenie maksymalnej ropy, ma również poprzeć sankcje unijne. Ponadto plan REPowerEU zakłada, że kraje członkowskie przedstawią własne plany odejścia od ropy rosyjskiej do 2027 roku. Cena maksymalna dostaw ropy z Rosji do krajów trzecich ma zostać obniżona z $60 do 15% poniżej średniej ceny ropy na rynku w ostatnich 3 miesiącach. Pierwotnie miała spaść do $45. Rosyjska mieszanka ropy Urals kosztowała średnio w czerwcu $67 za baryłkę według danych Center for Research on Energy and Clean Air. Zakładając, że średnia cena w wakacje będzie podobna, cena maksymalna obniżona o 15% wyniesie około $59. Decyzja w sprawie rozstania z gazem rosyjskim z REPowerEU ma być podejmowana większością kwalifikowaną ze względu na charakter prawny i handlowy przepisów. Z tego względu Słowacy chcieli je zmienić, blokując sankcje wymagające jednomyślności. Premier Słowacji Robert Fico poinformował, że jego kraj nie będzie już blokował 18 pakietu sankcji ze względu na to, że uzyskał ustępstwa, na które liczył. Groził blokadą restrykcji, jeżeli nie uzyska wyłączenia z planu odejścia od gazu z Rosji. Propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej zakłada stopniowe porzucenie błękitnego paliwa z Rosji do końca 2027 roku. Słowacja domagała się opóźnienia do 2034 roku, kiedy kończy się kontrakt SPP Gazprom. Fico poinformował o tym, że uzyskał od Komisji zapewnienie wsparcia w razie sporu z Gazpromem o zerwanie kontraktu oraz hamulca bezpieczeństwa w razie skoku cen gazu na rynku. Implozja naftowa i śmierć gazociągów Putina nadciągają. Co dalej? Nowe sankcje uderzą skutecznie w interesy Kremla pomimo ich charakteru kompromisowego oraz ustępstw na rzecz Malty oraz Słowacji. Trend na rynku ropy sugeruje dalszy spadek cen dostaw ze względu na istotną podaż dzięki luzowaniu cięć porozumienia naftowego OPEC+ oraz wojnę cenową stosowaną przez Arabię Saudyjską. Oznacza to, że cena maksymalna będzie spadać, a z nią przychody Kremla zagrożone już samym spadkiem cen ropy. Z kolei zakaz transakcji obejmie nie tylko spółkę Nord Stream 2 AG zajmującą się nigdy nieuruchomionym gazociągiem z Rosji do Niemiec, ale także Nord Stream AG zarządzającą magistralą używaną w przeszłości. Oznacza to, że dopóki będą obowiązywać nowe sankcje unijne wobec tych magistral, nie będzie możliwa ich rekonstrukcja niezbędna do przywrócenia do gotowości technicznej po sabotażu z września 2022 roku. Warto zaznaczyć, że z końcem lipca ruszają prace na rzecz zabezpieczenia Nord Stream 2 przed słoną wodą i wyciekiem gazu, jednakże nie wystarczą one do przywrócenia magistrali do sprawności. Ewentualne wznowienie pracy Nord Stream 1 oraz 2 wymagałoby istotnych inwestycji, być może wymagających współpracy między Gazpromem a spółkami zachodnimi. Te nie są zainteresowane, a sankcje unijne dodatkowo zmniejszą apetyt na takie działania. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Jedna z wersji rekonstrukcji rządu zakłada przeniesienie nadzoru w energetyce do kancelarii premiera poprzez uczynienie ministrem bez teki pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, a regulacji do powracającego Ministerstwa Energii. Ogłoszenie było zaplanowane na 22 lipca, a więcej na blogu. Wielkie inwestycje muszą być ekonomicznie racjonalne. Jeśli takie będą, to będziemy je prowadzić, mówił minister aktywów państwowych Jacek Jaworowski, odpierając krytykę opozycji w sprawie zamrożenia atomu z Korei w Koninie oraz odwołania projektu Olefiny w Orlenie.
Według RMFFM wzmocnienie ochrony połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa Litpol-Link ma kosztować ponad 380 milionów euro. To odpowiedź na zagrożenie rosnące po inwazji Rosji na Ukrainie. Chodzi głównie o obronę przed dronami. Energa zakontraktowała łącznie co najmniej 1050 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy Energa z umową mocową na 17 lat w aukcjach dogrywkowych na 2029 rok. Teraz wieści z Europy. Niemcy planują obniżkę cen energii dla przemysłu. Sektor energetyczny obawia się zakłóceń na rynku kontraktów terminowych, ale polski przemysł oczekuje podobnego wsparcia. Projekt budżetu unijnego zawiera prawie 30 miliardów euro wydatków na infrastrukturę energetyczną poprzez narzędzie CEF znane z finansowania gazoportu albo Baltic Pipe. Dopuszcza też finansowanie atomu. Krajowe plany wydatków z budżetu unijnego mają pozwalać na finansowanie energetyki jądrowej. To szansa dla Polski, negocjującej z Komisją Europejską model finansowy atomu na Pomorzu oraz planującej drugą elektrownię w przyszłości. Nowy rząd Julii Swirydenko na Ukrainie ma nowego ministra energetyki. To Switłana Hrynczuk, minister ekologii poprzedniej administracji. Trwają wciąż rozmowy o gazowym kontrakcie długoterminowym Orlen-Naftogaz. Usterka systemu chłodzenia zmusiła Białoruś do wyłączenia jednego z dwóch bloków elektrowni Ostrowiec przy granicy z Polską i Litwą. Jeszcze wieści ze świata. Cła USA na grafit z Chin w wysokości 93,5% mają być odpowiedzią na ich nieuczciwe subsydiowanie przez Pekin. To kluczowy komponent baterii i innych wysokich technologii. Pentagon zaangażuje $400 milionów w jedyny zakład wydobycia metali ziem rzadkich w US spółce MP Materials. Cel to podważenie dominacji Chin w tym obszarze. Magnesy z tej fabryki mogą posłużyć w elektronice i samochodach elektrycznych. Arabia Saudyjska ma zwiększyć eksport ropy do 7,5 miliona baryłek dziennie w lipcu, pomimo spowolnienia popytu na świecie. Ropa Brent utrzymuje się poniżej $70 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście w poniedziałek, a jeszcze w ten weekend Energy Week, czyli moje podsumowanie z komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.